Castle Kingdoms, odcinek 7. W tym filmie pokażę Wam rozbudowę ścieżki leśnej, rozbudowę lasu, wieżę forestmenów, most łączący z nią kryjówkę oraz pierwsze zabudowania powstającej farmy, czyli chlew i kurnik. Zacznijmy od kolejnego Millsa. Powstał on z myślą, aby połączyć rzekę przepływającą przez królestwo, a na nim właśnie umiejscowię wieżę forestmenów. Wieża jest dosyć wysoka, bo posłuży jako punkt obserwacyjny. Z góry będzie widać drogę, farmę i praktycznie wszystko, co dzieje się na równinie. Zanim przejdziemy jednak dalej, chcę na chwilę wrócić do planu całej makiety. Widzicie tu rysunek, który pokazywałem w pierwszym odcinku serii. Od tamtego czasu doszło sporo nowych osób, więc szybkie wytłumaczenie, o co tu chodzi. Ta makieta to jeden spójny fragment średniowiecznego świata Lego, w którym rozgrywa się również historia. Nadrobić ją możecie, wchodząc w specjalnie utworzoną playlistę Castle Kingdoms na moim kanale. Tutaj możecie zobaczyć dokładniej wieżę forestmenów. Całość jest zbudowana głównie z klasycznych brików, prawie wyłącznie w kolorze jasnym szarym, czyli light bluish grey. Chociaż wmieszać musiałem kilka elementów koloru old grey, bo zabrakło mi po prostu pozostałych. Dodałem również kilka detali typowo forestmenowych, jak na przykład tarcza z ich herbem. A teraz wieża wędruje na makietę. Tutaj most, który wybudowałem, aby połączyć kryjówkę w lesie. Użyłem różnych odcieni brązu, żeby deski nie były identyczne, tak aby wyglądał trochę naimprowizowany, a nie taki typowo zamkowy. A teraz umieszczę most na makiecie. Teraz przechodzimy do farmy. Na razie to jej początek, kurnik i chlew. To stąd pochodzą jajka, mięso czy mąka dla królestwa. Kurnik zrobiłem bardzo prosty, drewniany, bez przesadnych detali. Chlew jest nieco większy, bo chciałem, żeby było widać, że farma będzie się jeszcze rozrastać. Całość powstałą w tym odcinku połączy ta droga. Biegnie ona od farmy, obok lasu, w stronę królestwa. To ważny element, bo właśnie tędy będą przejeżdżać wozy i rycerze. W moim lesie jest jeszcze jeden element, o którym wcześniej nie wspominałem. To niewielki namiot schowany trochę z boku przy ognisku. Przy nim siedzi kilku członków Wolfpack razem z Beastmasterem.
Ten fragment makiety jest celowo prosty. Namiot, ogień, kilka detali dookoła. Chciałem, żeby wyglądało to jak tymczasowy obóz, a nie stała baza. Coś, co można szybko rozstawić, równie szybko może zniknąć. Ten obóz jest raczej tłem niż głównym miejscem akcji, ale dodaje życia całemu lasowi i pokazuje, że nie tylko jedna frakcja ma tu swoje miejsce. A o tym, co działo się w królestwie, opowie Leon. Nasi dzielni rycerze Lion Hill każdego tygodnia wyruszali z królestwa na pobliską farmę, by zdobyć zapasy, mięso i jajka dla zamkowej kuchni, ich mieszkańców, ale też na handel z trollami. Droga była im dobrze znana przez równinę obok starego lasu. Lecz las ten skrywał wiele tajemnic i nie wszyscy, którzy obserwowali drogę, mieli dobre zamiary. Znowu jadą. To nie nasza sprawa, za mało łupu. Tym razem pojadę tylko ja. Po co trzech na spokojną drogę? Jeśli tak uważasz, panie, wracajcie tylko przed zmrokiem. Czarne sokoły, teraz, nie zostawić niczego. Zdrada, woźnico, uciekaj. Jedzenie zabrać, wóz zostawić. Muszę ostrzec królestwo. Widziałem wszystko. To nie wilki, to czarne sokoły. Wojna znów zbliża się do tych ziem. A my musimy zdecydować, czy pozostać w cieniu. Na koniec mam dla Was jeszcze taki mały bonusik. Pamiętacie ten element tej palmy ze starych zestawów Lego Pirates czy Castle? Po zamontowaniu na to lancy, też właśnie ze starych zestawów i listków, można stworzyć takie oto dość elastyczne, fajne drzewko. Mam jeszcze takie pytanie przy okazji, bo poprawiłem nieco dźwięk, zainwestowałem w taki prosty, dość tani mikrofon. Dajcie znać, czy według Was poprawił się dźwięk w moich filmach.